Dzisiaj jesteśmy u mnie w pokoju, a rok 2025 właśnie dobiegł końca. Jest to dobry czas na to, aby podsumować zeszły rok. Wziąłem sobie troszeczkę czasu i przeanalizowałem wszystkie filmy, które zrobiłem w zeszłym roku, przeanalizowałem wszystkie whisky, które skosztowałem w zeszłym roku i stworzyłem swoją subiektywną listę. Moje top 10 whisky 2025. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek. Tutaj Marcin. Chciałoby się powiedzieć, że w piątek, ale dzisiaj mamy czwartek, 1 stycznia 2026. I korzystając z tej okazji, chcę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Przede wszystkim zdrowia, dużo zdrowia, szczęścia i radości, powodzenia w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. No i przede wszystkim życzę Wam i sobie fajnych whisky, fajnych dramów w roku 2026. Tak jak powiedziałem na wstępie, przeanalizowałem sobie zeszły rok, rok 25, przeanalizowałem recenzje i filmy, które znalazły się na kanale w tym czasie, jak i te whisky, które skosztowałem w zeszłym roku i postanowiłem zrobić moją listę top 10 whisky roku 2025. I w tym miejscu muszę szczerze przyznać, że zrobienie takiej listy top 10 wcale nie przyszło mi łatwo. W sumie na mojej liście znalazło się około 30 whisky, które zapadły mi w pamięci, 30 whisky, które dobrze pamiętam i które naprawdę, że tak powiem, odcisnęły się w mojej pamięci i chętnie do nich wracam. Niemniej, metodą eliminacji musiałem po prostu pousuwać z tej listy niektóre. Oczywiście ta lista, te moje top 10, to jest moja subiektywna lista. To jest moje top 10 z tych whisky, które kosztowałem w tym roku. Oczywiście nie brałem pod uwagę tych whisky, które kosztowałem w samplach. Dlatego na przykład Oktomory, które bardzo mi podeszły, nie znajdą się na tej liście. Również na tej liście nie znajdą się whisky, które próbowałem na różnych próbach degustacyjnych, na przykład Fesh Ile 2025, gdzie na przykład 15-letni Octomore Polyphonic to jest rewelacyjna whisky, świetna whisky i gdybym miał ją w domu, na pewno stałaby dzisiaj na podium. Dlatego ograniczyłem mój wybór tylko i wyłącznie do tych whisky, które mam w domu, do tych butelek, które sam kupiłem i kosztowałem. Oczywiście nie wszystkie z tych wypustów są wypustami na rok 2025, ale tak się właśnie zdarzyło w przypadku kilku whisky, że w roku 2025 dopiero je kupiłem, skosztowałem, więc dlatego zakwalifikowałem je do topki z tego roku. Nie chciałbym, żeby ten film był zbyt długi, niemniej moje sumienie nie pozwoliłoby mi przejść od razu do top 10. Dlatego chciałbym pomimo wszystko szybko wymienić przynajmniej te whisky, które się znalazły w drugiej dziesiątce, bo są to whisky, które moim zdaniem warto teraz wspomnieć, bo to są whisky, które prawie weszły do top 10, ale niestety musiałem podjąć decyzję przy niektórych wypustach, którą z whisky z danej destylarni wezmę. I padło na whisky A nie B, niemniej B jest tak samo fajna jak A. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, a jak nie, to zrozumiecie za chwileczkę. Od czasu do czasu będę zerkał na moje notatki, ponieważ nie mam w głowie całej 20, a jednak chciałbym je teraz szybko wymienić od miejsca 20 do 11. Miejsce 20, 19 i 18 są to 3 wypusty z nowych destylarni. Na miejscu 20 umieściłem Ardnamurcana Madeira Cask. Jest to naprawdę świetny Ardnamurcan i uważam, że to jest whisky, która pokazuje, że ta destylarnia naprawdę ma duży potencjał. Beczki po Madeirze jak najbardziej mi tutaj podeszły. I myślę, że ten destylat z tymi beczkami tworzy świetną całość. Miejsce 19. Torabeg Sound of Slate. Myślę, że wielu z Was będzie rozczarowanych, że ta whisky nie wskoczyła na top 10. Naprawdę rozpatrywałem to w różne sposoby. W momencie, kiedy tą whisky kupiłem, naprawdę pochwyciła mnie totalnie, złapała mnie za serce i Torabeg jest to destylarnia, za którą naprawdę trzymam kciuki. Świetna nowa destylarnia na wyspie Skye. Ale w ostatnim czasie pozwoliłem sobie sam dla siebie robić takie różne porównania, zestawienia. I uwierzcie mi, zanim doszedłem do tej mojej listy, po prostu zestawiałem te whisky z sobą bezpośrednio i według tych zestawień robiłem potem kolejność. No niestety, Torabeg nie załapał się na top 10, niemniej ta destylarnia i ta whisky jest godna tego, aby teraz o niej wspomnieć. Na miejscu 18 jest to Ardnamurchan Bolza. Jest to nowa destylarnia z Ailey. Następne Ardnamurchan czeka tutaj na recenzję. No niestety Bolza nie załapała się na top 10, niemniej Bolza jest to świetna, sherry, torfowa whisky. Jest to bardzo fajna destylarnia, bardzo fajny destylat i trzymam kciuki i mam nadzieję, że kolejne whisky, które teraz wyszły, jak i ta, która tutaj czeka,
będą jeszcze lepsze niż Bolza. Na miejscu 17 jest to whisky z Glenallachie, jest to torfowy Mikultor, 5-letni oryginal. Ta whisky praktycznie zasłużyła na to, aby wejść w top 10. No niestety zabrakło tam dla niej miejsca, ale jest to świetna torfowa whisky spod ręki Billego Walkera. 2 tygodnie temu wyszła 7-letnia Mikultor po PX-ie i jak zwykle zbyt długo się zastanawiałem i jak w końcu po paru godzinach się zdecydowałem, że ją kupię, już jej więcej nie było. Mam nadzieję, że jeszcze się pokaże w sklepach i będę miał możliwość ją kupić i zrecenzować dla Was, ale przede wszystkim również i dla samego siebie, bo myślę, że to będzie naprawdę świetna whisky. Na miejscu 16 jest to 13-letni Kilchoman, czyli Oktawy i Calvados. Jest to świetny Kilchoman. I myślałem również, że ta whisky załapie się na top 10. No niestety musiałem to jakoś zrewidować i jednak przesunąłem tą whisky do drugiej dziesiątki. Na miejscu 15 klasyka Edradour 10 w mocy 46 ABV. Jest to najnowszy Edradour 10. Z okazji 200. rocznicy działalności tej destylarni Edradour wypuszcza teraz dziesiątkę w mocy 46%. Tak, ta whisky jest świetna. Zasługuje na top 10. No niestety nie załapała się na topkę, ale myślę, że warto tutaj ją wymienić. Miejsca od 14 do 11 są to 4 dwunastki. I te dwunastki zasługują jak najbardziej na top 10. No niestety musiałem podjąć decyzję, jaka whisky z tej destylarni wejdzie do top 10, dlatego te dwunastki jednak zostały poza dziesiątką. Niemniej są świetną alternatywą tych whisky, które są w top 10. Jest to na miejscu 14 Glenallachie 12, na miejscu 13 Laphroaig 12, na miejscu 12 Glengarry 12 i na miejscu 11 Glen Scotia 12. Glen Scotia 12 na 11 miejscu, czyli prawie top 10. Ta whisky zasługuje na top 10. No niestety, ale jak przeanalizowałem to wszystko, to jednak spadła na miejsce 11, ale praktycznie rzecz biorąc ta whisky zasługuje na podium. Zasługuje na podium w tym roku. To jest whisky, która wyrwała mnie z butów. To jest świetny standard za 40 parę euro. Świetny First Fill Bourbon. Polecam. Jak i każdą inną z tych 12. Glengarry 12, rewelacyjna whisky. Laphroaig 12, 46%, bez filtracji, bez barwnika. I Glenallachie 12, po prostu świetne whisky. No niestety poza dziesiątką. Zanim jednak przejdziemy do mojego top 10 roku 2025, to chciałbym tylko powiedzieć parę rzeczy organizacyjnych. Po pierwsze, w roku 2025 zamieściłem około 100 filmów, 100 recenzji na moim kanale, jak i 100 shortów. Niektóre z recenzji były podwójne, ponieważ zdarzały się filmy, że nie recenzowałem tylko jednej, ale i 2 whisky. Nie policzyłem tego, ile recenzji w sumie zrobiłem, ale myślę, że są na pewno powyżej 120-130 butelek, które recenzowałem w tym roku. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że jednak w przyszłym roku obawiam się, że nie będę miał aż tyle czasu, aby nagrywać tak dużo filmów i tak dużo recenzji. Dlatego też prawdopodobnie będzie wychodził tylko jeden film w tygodniu, oczywiście w piątek, i jeden short, albo w poniedziałek, albo we wtorek. Będzie to zapowiedź filmu, który będzie w piątek. Jeśli w jakikolwiek sposób spontanicznie znajdę gdzieś więcej czasu, być może uda mi się zrobić więcej materiału, więcej filmów. Obiecuję, że będę wrzucał od czasu do czasu również i filmy w czwartek. Niemniej ze względów zawodowych, jak i osobistych nie będę w stanie znaleźć tyle czasu w tym roku, ile znalazłem w zeszłym. Niemniej plan minimum dla mnie to jest jeden film, jeden short w tygodniu. Jeśli mi się poszczęści, znajdę więcej czasu, to będzie tych filmów więcej. Dobrze, przejdźmy już teraz do mojej topki. Na miejscu 10 jest 14-letni Talisker. Jest to wypust z Diageo Special Release z roku 2025. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 53,9% alkoholu. Jest to whisky, która była leżakowana w beczkach po bourbonie, a następnie miała finish w nowych beczkach z amerykańskiego dębu. Whisky ta kosztuje około 150-160 euro. I powiem tak, i będę się powtarzał, jest to rewelacyjny, świetny Talisker. To jest Talisker taki, jaki powinien być. Szkoda tylko, że taki drogi, ale jest to whisky, którą polecam. Być może będzie mieć szczęście i pod koniec roku, w Black Friday, będzie kosztował połowę tego, co teraz. Na miejscu 9 na mojej liście jest to Glenallachie 15. Jest to whisky z destylarni Billego Walkera. Jest to whisky w stylu Billego Walkera.
Whisky, która miała swoją maturację w beczkach po Oloroso i PX-ie i która jest rewelacyjna, jest świetna. Zabutelkowana w mocy 46%. Jest to świetna whisky na święta, jest to świetna sherry bomba. Ta whisky jednak nie należy do najtańszych. U mnie kosztuje średnio około 70 euro i uważam, że jej młodsza siostra, 12-letnia Glenallachie, jest świetnym zamiennikiem dla tej 15. I rozważałem tą opcję, czy jednak 12 czy 15 powinna być na tym miejscu, ale myślę, że byłoby to ze szkodą dla 15, bo było nie było jednak. 15 smakuje nieco lepiej i ona zasłużyła tutaj na top 10. Na miejscu 8 mamy Glengarry 15. Jest to rewelacyjna whisky. Jest to nie tylko sherry bomba, ale jest to sherry bomba plus. Ta whisky ma w sobie wszystko, czego byśmy oczekiwali od nietuzinkowej, nie takiej oczywistej 15-letniej whisky. Ma świetny, ciężki destylat, ma świetną maturację. Jest to być może whisky nie dla każdego, ale ta whisky pozyskała moje serce i znalazła się w tym roku na miejscu 8. Zabutelkowana jest w mocy 53,7% alkoholu i kosztuje u mnie, niech spojrzę, pomiędzy 75 a 85 euro. Ale jak i w przypadku poprzedniczki, ta whisky ma świetną alternatywę. Ta whisky ma młodszą siostrę, 12-letnią Glengarry. I naprawdę, uwierzcie mi, potrzebowałem 2 dni czasu, kiedy porównywałem 15 z 12 i zastanawiałem się, która z nich znajdzie się na tym miejscu. I myślę, że zasłużenie 15, ale 12 dużo od niej nie odstaje, a kosztuje połowę. Niemniej Glengarry 15, miejsce 8. Na miejscu 7 mamy whisky z Campbeltown i myślę, że osoby, które śledzą mój kanał, wcale się nie zdziwią, dlaczego akurat ta whisky. Jest to Kilkerran Heavily Peated. Mam tutaj batch 12, oczywiście batch 11 podchodzi mi jeszcze bardziej. Właśnie do kupienia jest też batch 13, na którego będę polował w styczniu. No kupiłem właśnie niedawno dość sporo innych wypustów, dlatego batch 13 musi poczekać, ale na pewno w styczniu albo w lutym kupię sobie batch 13. Niemniej, jest to świetna whisky z Campbeltown, jest to No Waste Attachment whisky, która jest zabutelkowana około 58%. Bodajże batch 11 jest nieco słabszy, batch 12 jest powyżej 58%, dlatego uśredniłem około 58% ABV. Ta whisky kosztuje u mnie pomiędzy 60 a 70 euro. Oczywiście w Black Friday szło je kupić nawet poniżej 60 euro i to jest świetna cena za tą whisky. Muszę powiedzieć, że jest to świetna whisky z Campbeltown, mocna, intensywna, torfowa, mnóstwo owoców, egzotycznych owoców, pełno mango. Polecam, polecam, polecam. Jak najbardziej, cena i jakość tutaj się zgadza. Na miejscu 6 z whisky z mojej ulubionej wyspy i z mojej ulubionej destylarni Laphroaig. 10-letni Laphroaig w CS-ie. Jest to batch 17 i prawdopodobnie ostatni. Z tego co mi wiadomo, Laphroaig nie zamierza dalej produkować dziesiątek w CS-ie. Nie wiem, może przejdą teraz na 12 w CS-ie i to by była dobra wiadomość dla nas. Mam nadzieję, że wyjdzie od Laphroaiga jakiś CS z deklaracją wieku, który zastąpi nam tą dziesiątkę. Whisky ta jest zabutelkowana w mocy 58, niech spojrzę, 58,3% alkoholu. Whisky ta kosztuje pomiędzy 70 a 90 euro. W listopadzie, w Black Friday, można było kupić tą dziesiątkę w cenie poniżej 60 euro. I to jest rewelacyjna cena za tą whisky, a tym bardziej, jeśli to jest naprawdę ostatni batch. No szkoda, ale whisky ta znalazła się u mnie na miejscu 6. No to przechodzimy teraz do moich top 5. Na miejscu 5 whisky z Campbeltown jest to Glen Scotia 15. Jest to rewelacyjna 15. Jest to rewelacyjna whisky, rewelacyjny standard. Co prawda z barwnikiem, ale jestem w stanie to tutaj wybaczyć. Jest to świetna 15-letnia whisky. Jest to whisky, która była leżakowana w beczkach po bourbonie pierwszego i kolejnego napełnienia. Jest to whisky, która kosztuje pomiędzy 57 a 75 euro. W okresie Black Friday albo nawet i teraz na niektórych stronach holenderskich możemy kupić tą whisky za cenę poniżej 60 euro. Jak najbardziej ta whisky jest wart tych pieniędzy. Poza smakiem samego destylatu, owocowego destylatu z Glen Scotia i tego funku, mamy tutaj świetny, dojrzały dąb, który bardzo mi podchodzi i jak dla mnie to jest świetna, rewelacyjna whisky, gdzie cena i jakość jak najbardziej się zgadza. Oczywiście ta whisky ma również alternatywę i tą alternatywą jest Glen Scotia 12,
która kosztuje mniej, kosztuje około 45 euro. Mamy tam tylko First Fill Bourbon. Co prawda ten dąb nie jest taki głęboki, dojrzały jak w 15, ale 12 jest również świetną whisky, która być może też powinna stanąć tutaj obok tej 15 na podium. Niemniej, Glen Scotia 15, miejsce 5. Na miejscu 4 whisky z Isle of Man. Jest to Legic Triple Wood. Jest to co prawda limitowana edycja z roku 24, ale dopiero w roku 25 miałem możliwość ją skosztować, kupić, dlatego też znalazła się na tej liście. Jest to świetny, rewelacyjny Legic. Jest to co prawda whisky bez deklaracji wieku, zabutelkowana w mocy 53,8% alkoholu. Jest to whisky, która miała swoją maturację, oczywiście w beczkach po bourbonie, po porto i czerwonym winie. Jest to świetna kombinacja beczek. Jest to naprawdę eksplozja smaku, jak i zapachu. Jest to whisky, przy której możemy posiedzieć naprawdę godzinami. Jest to whisky, która będzie się przynajmniej otwierać, otwierać, otwierać i otwierać. Jeśli lubicie Legic, to jest to poniekąd must have. Nie lubię używać tego stwierdzenia must have przy whisky, które są droższe, ale uważam, że to jest whisky, którą warto skosztować. Kosztuje w tej chwili pomiędzy 90 a 100 euro. Jest to edycja limitowana z roku 2024. Nie wiem, jak długo będzie jeszcze dostępna na rynku. U mnie w roku 2025 znalazła się na miejscu 4. No i jesteśmy już teraz na podium 1, 2, 3. I muszę powiedzieć szczerze, wiem, jakie to są whisky. I mam tutaj na liście napisane te whisky, stoją tutaj obok. Ale muszę powiedzieć, że do końca nie jestem pewny, w jakiej kolejności powinny iść na podium. Najchętniej postawiłbym wszystkie 3 razem ex aequo na pierwszym miejscu. Niemniej chciałbym teraz, właśnie tu przy Was, skosztować, powąchać tych whisky i w tym momencie zdecydować, która z tych 3 whisky będzie na miejscu pierwszym, na drugim i na trzecim. Są to moje top 3 whisky, które kupiłem, które skosztowałem, które mam u siebie w domu. Niemniej ciężko mi w tej chwili powiedzieć 1, 2, 3. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą chwileczkę przerwy. Po prostu pozwólcie mi ten jeden ostatni raz przed podjęciem decyzji rozkoszować się tym momentem i sprawdzić, która z nich w tym momencie mówi do mnie najbardziej. To jest po prostu cudo. To muszę powiedzieć od razu, że whisky numer 3 podchodzi mi na nosie bardziej niż whisky numer 2. I nie dlatego, że numer 2 jest gorsza, bo nie jest. Ale któraś z nich musi bardziej smakować, któraś z nich musi mi bardziej podejść. Whisky numer 1. Ta z nich 3 jest najbardziej ułożona. Nie jest tak mocna jak 3. Jest mniej więcej troszeczkę słabsza niż 2, ale jest piękna, jest po prostu piękna, jest bajecznie piękna, jest delikatna, jest aksamitna. A tu po prostu się dzieje. Problem jest taki, że 2 whisky tutaj są torfowe, jedna jest nietorfowa. Niemniej, kosztujemy. Pięknie, pięknie, pięknie. Świetnie drzewo, świetnie dom. Ognisko, czerwone owoce, świetny destylat. Rewelacja. Rewelacja. Bez popijania porównam ją w tej chwili bezpośrednio z whisky numer 2.
Ta whisky jest nieco słabsza na nosie. Jest świetna, jest głęboka, ma dość szeroką paletę zapachów, szerszą niż ta whisky, ale jest tak troszeczkę wycofana. Chciałoby się powiedzieć, że jest starsza i bardziej ułożona, ale akurat tego nie wiemy, bo jest to no wastage whisky. Kurczę. Jest świetnie, jest rewelacyjnie. Jest inaczej niż tutaj. Również czuję dojrzałość dębu, świetny torf, ale ten torf tutaj jest spokojniejszy niż w tej whisky. Tutaj mamy różne rodzaje beczek. Mamy też porter cask. Już chyba wszyscy wiecie, jaka to jest whisky. Powiedziałbym ex aequo. Ale nie, że tak samo smakują. Absolutnie nie. To jest troszeczkę inny rodzaj torfu i doznania niż tutaj. Ale ta podchodzi mi bardziej na nosie. O ile na języku mógłbym jeszcze dać znak równości, to jednak whisky numer 3 w tym momencie dzisiaj, whisky numer 3 minimalnie, ale podchodzi mi bardziej niż whisky numer 2. A to jest cudo. To jest po prostu cudo. To jest owocowe, delikatne cudo. Można pić jak kompot. Nie tyle, że smakuje jak kompot. Chociaż rewelacyjne mango. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale mam tu mango. Pomimo tego, że jest to maturacja w beczkach po Sherry Oloroso. Świetna whisky. I z premedytacją. Chciałem skosztować tej whisky na końcu, ponieważ ta whisky w tym gronie jest najsłabsza, jeśli chodzi o objętość alkoholu. Ta whisky ma tylko 46% alkoholu. Nie ma torfu. I po tym, jak skosztowałem praktycznie rzecz biorąc tutaj te dwa CS-y, torfowe CS-y, piję w tej chwili whisky, która ma 46% alkoholu. Nie chcę powiedzieć, że czuję wszystko, ponieważ jednak już mam torf w buzi i miałem alkohol mocniejszy w buzi, ale czuję dalej rewelacyjny smak tej whisky. Świetne owoce, to jak jest ułożona, po prostu rewelacyjna whisky. I zostawiam ją na miejscu pierwszym. Tutaj jednak zmieniłbym kolejność i trójkę dałbym jednak, dzisiaj daję trójkę na miejsce drugie, a dwójkę na miejsce trzecie. I to jest w tej chwili moje podium. Naprawdę do końca nie byłem pewny, jak je ustawić. Do końca nie byłem pewny, która z nich pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dlatego chciałem zadecydować dzisiaj. I z premedytacją wypiłem kieliszek numer 1 na końcu, aby sprawdzić, czy da rady, aby sprawdzić, czy się przebije. I tym bardziej kieliszek numer 1 zasłużył na miejsce pierwsze. Ja myślę, że i tak większość z Was się już domyśliła, jaka whisky kryje się pod każdym z tych numerków. Jeśli oglądacie moje recenzje, to na pewno już to wiecie, a jeśli znacie moją szafę za mną, to na pewno już wychwycicie, których whisky tam z tyłu brakuje. Niemniej, jedziemy. Więc tak, whisky, która była w kieliszku numer 2, która zajęła trzecie miejsce, jest to Laphroaig. Laphroaig Cargés 2025.
Jest to whisky z Fresh Ale 2025. Carges 2025 to nic innego jak The Cask Lore w wersji CS. Świetna, rewelacyjna whisky. Świetny Laphroaig, rewelacyjny Laphroaig. W mocy prawie 60% ABV. Mamy tutaj różne rodzaje beczek, m.in. sherry, bourbon i quarter cask. Whisky jest wielowarstwowa, jest intensywna, jest mocna, a jednocześnie ma w sobie i dojrzałość 15-latki. Whisky ta kosztuje w tej chwili pomiędzy 120 a 140 euro. Mi udało się kupić bezpośrednio z destylarni za około 90 euro plus przesyłka. Niemniej nie żałuję ani trochę wydanych na tą whisky pieniędzy. Jest to rewelacyjny, świetny Laphroaig. Polecam, polecam, polecam. Miejsce trzecie, Laphroaig Carges 2025. Na miejscu drugim jest to whisky z kieliszka numer 3, a jakżeby inaczej, jest to kolejna whisky z wyspy Islay. Jest to Kilchoman 14-letni Sherry. Jest to jedna z 4 whisky, która wyszła na 20. rocznicę destylarni z serii 20 beczek na 20 lat destylarni. Jest to small batch z 5 14-letnich beczek po Sherry Oloroso. Jest to rewelacyjny, świetny Kilchoman. I tak do końca nie byłem pewny, które miejsce na podium zajmie. Dzisiaj zdecydowałem, że jest to miejsce drugie, jak najbardziej zasłużenie. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy, niech spojrzę, 55% i kosztuje około 140 euro. Oczywiście jest to small batch i jest to wersja limitowana, ale jak najbardziej polecam, polecam, polecam. Jest to najlepszy Kilchoman, jakiego piłem. Na miejscu drugim Kilchoman 14 Sherry. No i na miejscu pierwszym jest to whisky, która znalazła się w kieliszku numer 1 i oczywiście, jakżeby inaczej, jest to 18-letni Aran. Jest to moja whisky roku 2025. No i whisky, która zajęła pierwsze miejsce w roku 2025, jest jednocześnie whisky, która nie będzie w najbliższych latach produkowana. Aran wstrzymuje tymczasowo produkcję 18 i 25. Mam nadzieję, że jest wystarczająco tej whisky na magazynach, że nie będzie żadnej dziury. Niemniej ta whisky też nie należy do najtańszych, kosztuje około 125 euro. Jest zabutelkowana w mocy 46%. Ale te 46% to jak najbardziej się broni. Jest to whisky, która świetnie smakuje, którą się świetnie pije, jest rewelacyjnie ułożona, rewelacyjny dąb, świetne owoce, świetny destylat. I niebezpieczna whisky, naprawdę niebezpieczna whisky. Tak dobrze się pije, że jest niebezpieczna. Szkoda, że tyle kosztuje. 18-letni Aran jest to moja whisky roku na rok 2025. Jestem ciekawy Waszego zdania na temat mojej topki, a jednocześnie mam pytanie do Was. Jakie whisky znalazły się na Waszych listach i jakie whisky Waszym zdaniem są najlepsze w roku 2025? Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że mnie wspieracie, że lajkujecie, że podbijacie. Dziękuję za wszelkie komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!